Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz i to jest Gamecast, Biznes w grach, podcast o różnych rzeczach. A dzisiaj ze mną jest Kuba, Jakub, Sobek. First and foremost w radikalach tak zwanych. Witam Cię, Kuba. Dzień dobry, Mateuszu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A chcesz od tej strony zacząć? No dobrze, no to szczęść Boże. Koło Szeheryzady przychodziłem, tak? Zacytujesz cały tekst z psów, czy nie znasz na pamięć? Bo ja znam, żeby nie było. Pochwal się przy wszystkich. No. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach może to być źle odebrane. Cały tekst wstępu do Psów dwójki, ale polecam do odświeżenia klasyka. Jest tam. Nie no, wyrosło całe pokolenie, tak? Które to nie jest film, który cokolwiek znaczy dla dzisiejszego dwudziestolatka, tak? Bo Psy dla mnie i dla ciebie, mniemam też, był jakimś pokoleniowym wydarzeniem. Polskim Pulp Fiction, nagą bronią i kinem gangsterskim w jednym. Bo de facto przez całą dekadę lat 90. się nic poważniejszego pewnie polskiego młody mężczyzna nie oglądał albo nie powiedział, że tak wpłynęło na jego mózg. No, Psy na pewno były jednym z tych filmów, o którym wszyscy mówili i rzucali cytatami we wczesnych 2000, a ja nie miałem pojęcia, o czym mowa, bo jeszcze go nie widziałem. Późno go bardzo obejrzałem, wiesz, ale tak, rzeczywiście jest to film, w sensie późno, jak miałem 11 lat dopiero, a on wychodził jak ja miałem 5, a ty miałeś ile, z 7, może 8, tak? Młodszy ode mnie jesteś? Tak, chyba tak. Który ty jesteś, proszę? 56. No ja też. A, no Ale, to widzisz. ale dzięki, że myślisz, że jestem starszy od ciebie. That's just slightly offensive. To dlatego, że jesteś wyższy. To musisz być starszy, bo jesteś wyższy, no. No, Ja cofnąłem do początku lat 90., kiedy faktycznie byłem małym chłopcem i pomyślałem o tych psach. Pomyślałem, jakbym ciebie spotkał tak w latach 90. takiego dużego chłopaka, to bym powiedział, że jesteś starszy. Proste. znaczy, nie no. Dwójka wyszła w 94. W telewizji była już w 96, 7. Więc już tacy byliśmy tacy. No tacy akurat 11 lat, to trzeba się poważny film oglądać, tak? Predatora, Obcego, Psy. Taki był setting, no. No, w 95, 4 to ja się interesowałem bardziej X-Menami i Spider-Manem z tym Semik niż filmami. Przez chwilę miałem filmów dosyć, no bo ojciec jak miał wypożyczalnię, jak ją zakładał w 91 roku, to w zasadzie po 3-4 latach działalności to mogliśmy mieć wszyscy trochę dosyć tych filmów, bo u nas się przywalały po prostu kasety na kilogramy generalnie, więc tu bardziej bym w tym kierunku poszedł. Dlaczego mi gdzieś tu... Po prostu mój ojciec pewnie dobrze wiedział, co to jest za film, może dlatego nie oglądałem go za wcześnie. Okej, no ja Psy zobaczyłem w telewizji jakoś. Nie wiem kiedy i gdzie. Ale to na pewno były jeszcze takie bardzo głębokie lata 90., więc Szare, obsyfione, wysmarowane psimi rzeczami. Lata 90. takie były. I one są w tym filmie w ogóle. Miksowane szarość, brud, pył węglowy i kurz pomieszany z kolorowymi billboardami i neonami. To są 90'sy dla mnie. kotlet z psa pomielony razem z budą. Tak, więc... Great business, tak? Tak, ja tak myślałem, że to nie będzie taki standardowy odcinek, także ja wszystkich Państwa, którzy oczekiwali pro-contentu, high-endowego, biznesowego żargonu, przepraszam, że Was zawiedliśmy, ale to chyba jakby flow odcinka idzie z flowem gościa, bo myślę, że jesteś gościem bardzo flowowym alternatywnie. Takie przynajmniej miałem zawsze o Tobie wrażenie. Mam na to odpowiedzieć jakoś? Możesz znacząco pomachać brodą albo po niej się pogłaskać. Ja wiem, kim jesteśmy. Znaczy, wiem, kim ja jestem. Jestem już stary po prostu. Nie, ale jakby to jest moim zdaniem w dosyć
dosyć specyficznym półświadku game devowym, który jest pełen dziwaków momentami. Poza tym, że jest pełen nerdów, więc niedopasowańców z założenia, wystajesz jako zauważalny koleś, tak to nazwijmy. No, wiesz co, jak tak patrzę po zdjęciach z DJ Dragons, to wydaje mi się, że właściwie to jestem szarą myszką, bo widziałem naprawdę niesamowite kreacje na zdjęciach w tym roku, niesamowitych ludzi. Skąd oni są wszyscy biorą? Ja ich nie znam. Kurde, żałuję, że nie pojechałem w tym roku aż. Nowe pokolenie. Nowe Jest nowe pokolenie. pokolenie, ale no tak masz rację, że ta branża, jako że jest na styku artystycznych rzeczy z biznesowymi i programistycznymi, to faktycznie mamy 3 populacje freaków, no, różnego typu. Rzeczywiście, no trudno, żeby tak nie było, no. Dobrze, to zostawmy na razie psy i jakby 3 populacje, bo do tego może co później wrócimy, ale jak zawsze staram się ściągnąć ludzi z ciekawymi story życiowo-biznesowymi i twoje również jest moim zdaniem bardzo fajne. Więc chciałbym, żebyś to chwileczkę przybliżył, bo nie wiem, czy dla standardowego odbiorcy, a już na pewno dla takiego game devowego zoomersa, który mam nadzieję gdzieś tam się zdarza przy słuchaniu tego. Powiedz, kim jesteś? Skąd przybywasz do nas? Kim jest Radical? Czym jest Radical Studio? I co fajnego, żeście zrobili? Dlaczego się tam znalazłeś? I co fajnego ostatnio zrobiliście? Bo to jest moim zdaniem dobra opcja. A potem przejdziemy dalej. Był taki film Goonies i tam gangsterzy każą chłopakowi powiedzieć, żeby powiedział całą sprawę od początku. No i on zaczął właśnie od tego, jak był małym chłopcem, a tymczasem chodziło o powiedzenie, jak się znalazł w miejscu, w którym gangsterzy kropnęli typa. No więc ja ci powiem tak, od początku. No, urodziłem się w Nakle. Nakło nad Notecie jest małym miastem na 30 km położone na zachód od Bydgoszczy, w kierunku Niemiec. Tak jest. W Kujawsko-Pomorskiem. W tymże Nakle mój tata w 91 bodajże roku, pod koniec tego roku, założył wypożyczalnię kaset wideo, kupując pierwszą partię 100 kaset, w której było trochę Bondów, trochę akcji, trochę komedii, różne klasyki. W tym jakiś Terminator się znalazł też i Alieny. I zaczął to wypożyczać na legalu. Tworzył tą wypożyczalnię, w której ja spędziłem bardzo dużo czasu, jak byłem małym chłopcem. Też z takich po prostu przyczyn, że rodzice pracowali oboje, więc ja po przedszkolu lądowałem albo u taty w pracy, gdzie siedziałem i zapisywałem, kto co wypożycza swoimi ślaczkami, albo po prostu siedziałem u babci, gdzie oglądałem kasety z wypożyczalni. No i tak w kółko, cały dzień. Jeszcze wieczorem z rodzicami, w weekendy sam bajki, tak? Więc tak się wychowałem. To jest jakby... Ulubiona bajka w 92 roku twoja. Sok z żuka. Okej, that's a valid point. Serio, to myślę, że to mogły być Transformery tak naprawdę i dużo Toma i Jerry'ego, bo tego się walało od groma, było dystrybutorzy Toma i Jerry'ego i całą Hanna-Barberę też, czyli generalnie Warner Bros. I Looney Tunes i Hanna-Barbera były na No to mi też się wydaje, że Transformersy u nas miały zadziwiająco nie mainstreamową popularność. Bo jakby w Stanach one były absolutnie wszędzie, tak? Jakby stąd wywodzi się fenomen filmów, tak? On powstał nieprzypadkowo, tylko dlatego, że każdy dzieciak miał Transformersa. U nas one były trochę luksusem, tak? I kreskówka, i zabawki. Właśnie sobie odpowiedziałeś, bo były luksusem, bo to były drogie zabawki oryginalne i w ogóle chyba ich nie było w polskiej dystrybucji przez wiele, wiele lat, oprócz chińskich podróbek. Zresztą Chińczycy produkowali oryginały i podróbki, co też jest śmieszne. Ale tak, nie było tych Transformerów u nas, ale wydaje mi się, w mojej optyce, uwaga, w mojej banieczce małej, za małego, no to kasety z Transformerami latały w te i we w te po wszystkich mieszkaniach kolegów i koleżanek. I one były pirackie, były oryginalne. U nas Transformery były silne, może nie wiem, no, przypadek to mógł być zupełnie, ale pamiętam też, że G.I. Joe również było silne, dlatego że było dużo gum do rzucia z naklejkami G.I. Joe. Więc to mogą być takie wyspy, wiesz, popularności. Akurat u mnie na podwórku to, u kogoś innego coś innego. Ja uważam, że Transformery się silnie przyjęły, bo jeszcze TM Semik wydawał je do 95 roku.
Najpierw jako miesięcznik, później jako dwumiesięcznik, więc to też mogło się przyczynić do popularności, ale to znowu w mojej optyce. Ja miałem kiosk naprzeciwko wypożyczalni, więc mój tata dawał kasety w ramach wymiany. Ja miałem na pożyczkę niektóre komiksy, nie musiałem ich kupować. Pani z kiosku dostawała kasety na pożyczkę, a ja dostawałem komiksy, które po prostu nie mogłem ich zagiąć. Musiałem ładnie czytać się najlepiej w rękawiczkach. Potem się oddawało, więc nie musieliśmy wszystkiego kupować, więc to był taki też plusik, więc generalnie taka wysepka. Chytra bestia, kurde, no. Ogarnąłeś dwa segmenty popkulturalne jednym rodzinnym biznesem. That's kinda not fair, ale okej, no. To się pokłony dla pani Eli z kiosku, która ten kiosk zamknęła bardzo niedawno. Jej drugą ostoją popkultury w moim mieście, wydaje mi się, był ten kiosk. Tam było wszystko. No ale pytasz, dobra, po co ja o tym w ogóle mówię? Potem poszedłem studiować do filmówki, wcześniej przez chwilę politologię, stosunki międzynarodowe, ale filmówka i potem co dalej z życiem, potem róbmy trailery do gier wideo, bo znalazłem ogłoszenie na jakimś portalu, typu wiesz, szukam mydło i powidło, człowieka od wszystkiego, robimy grę, chcemy trailera, niech nam ktoś zrobi. No i zrobiłem jakiś pierwszy i potem tak już poszło i to był 2011 rok. Co to za trailer? Gra się nazywa Cargo 3 Aha. i nie jest trzecią częścią. Po prostu statek kosmiczny nazywał się Cargo 3 i inspirowany Pandorum, może trochę filmem, trochę Doomem. Oni generalnie chcieli zrobić retro Dooma w modern sosie wizualnym, jako jedni z pierwszych, zanim zaczęła się ta retrofala taka później. Im kompletnie ta gra nie poszła, ale robiliśmy do niej zwiastun, znaczy wtedy jeszcze sam gameplayowy, jakieś takie identyfikacje wizualne, gdzie o tym pojęcia nie miałem. No to był rok 2011. A wcześniej po prostu studiowałem, więc wiadomo, studia to znikasz, nic nie ma, tylko są studia. No i dobrze. I jak od tego randomowego zlecenia, jak rozumiem, albo jak to przedstawiasz, dochodzimy do dzisiaj do no Altersów, tak, ale po drodze też Cyberpunka. Tak, w zasadzie chyba zaliczyliśmy wszystkie większe brandy z naszego poletka. Teraz szukamy też dużo za granicą, ale chyba nie pracowaliśmy tylko przy Dying Light'cie, dwójce z tych dużych rzeczy na polskim rynku w ciągu ostatniej dekady, czy nawet już 15 lat tak naprawdę. Ale jak zaczęło się od takiego Cargo 3, które no, nie sprzedało się, nie udało się, to potem gdzieś tam pojechałem na Film Spring Open w Krakowie i tam był też zaproszony Maciek Miąsik. Jako specjalista prowadzący grupę interaktywnej rozrywki, więc oni kręcili filmy interaktywne, przynajmniej takie mieli zrobić w ciągu warsztatów. Ja w ten sposób poznałem Maćka i w ogóle jakoś parę miesięcy później Maciek kogoś do mnie podesłał, bo ktoś potrzebował do mobilnej gry o czołgach, czyli taki klasyk z NES-a. Te czołgi, tylko przerobione na mobil wersję, się nazywał Vegatank. Ktoś potrzebował zwiastunu, do którego zresztą wtedy też komponował muzykę do zwiastunu samego Adam Skorupa i tak poznałem Adama Skorupę i potem właściwie wiesz, to takie fuksiarskie rzeczy, 2-3 takie gigi i w zasadzie znasz już te parę osób i potem to zaczyna lecieć już jak kula śniegowa, nie? Oczywiście robiłem sam jakieś tam rzeczy jeszcze dla innych mediów, na inne potrzeby reklamowe, ale te trailery były najfajniejsze, bo były najciekawsze, najmniej żmudne, najbardziej wyciągały cię kreatywnie, nie musiałeś robić tych nudnych rzeczy. No i potem też okazało się, że jedna osoba to za mało, więc poznałem takiego Adama Kubrakiewicza z Techlandu, który stwierdził, że odchodzi z Techlandu i się zapytał, a może byśmy coś porobili razem, a ja byłem bardzo, bardzo na tak, bo nie spodziewałem się, że ktoś odejdzie z Techlandu i będzie chciał ze mną pracować w ogóle. Co to? Po Techlandzie to jedziesz co? Albo do jednej z pozostałych 2 czy tam 3 dużych firm w Polsce, albo za granicę, tak? Mhm. A potem się pojawiały kolejne osoby, bo było za dużo projektów, coraz więcej projektów. Do dzisiaj jest tak, że jest coraz więcej projektów, a mi już brakuje znowu osób i jest nas więcej. I robimy sobie te zwiastuny, robimy sobie animacje do gier, tak zwane CGI, ale w takim, nie takie hardcore jak Platisz, bo nie umiemy takich dobrych robić, wiadomo. No. Robimy rzeczy na silniku do gier. No. Jak ktoś chce trailer do gry, to my robimy. Jak ktoś chce animację do gry, to też robimy w ten sposób.
Okej. A kiedy zrobicie takiego, wiesz, full CGI-a, że tam nagrody dostanie w świecie wielkim, artystycznym? Byłoby super. Ale wiesz co? Im więcej wiem o tej branży, tym mniej mi się chce takie rzeczy robić. Wiem, jakie to jest strasznie dużo, trzeba się napracować, często to boli, a pracując z indykami przy mniejszych projektach mam więcej swobody. Każdy w moim zespole był przez jakiś czas u jednego z największych polskich producentów gier. Każdy zasmakował pracy przy AAA-u, marketingu globalnego. No i większość stwierdziła, że super, ale może trochę teraz jednak coś innego porobimy, może jesteśmy na to też za starzy, może młodsi muszą znowu wejść i trochę popracować sobie na AAA-ach. I jakby cały czas pracujemy przy AAA-ach, bo przy kompaniach i Cybera, i przy Wiedźminie i tak dalej. I nie ma w tym absolutnie nic złego, ale ja sobie bardzo cenię pracę przy małych projektach również, dlatego że Okej. można sobie na więcej pozwolić. No, z jakiegoś powodu też Adrian Chmielarz prowadzi astronautów w jakiejś wielkości teamu, której to wielkości, jak sam przyznał, nie chce jej zwiększyć. Tak? On chce mieć jakiegoś tam x ludzi w zespole i nie zależy mu na jakimś skalowaniu. Pewnie właśnie dlatego, że to jest... Nie każdy musi w nieskończoność rosnąć, nie każdy potrzebuje takich wyzwań. A ja powiem ci szczerze, że no wolę jakby it's a peaceful life, tak? Tak jak w tym memie. Tak. No, jest fajnie. Co nie zmienia faktu, że ostatnie 3 miesiące spędziliśmy przy Wiedźminie, przy wizualizacjach do koncertu, na przykład nagrywając terabajty nagrywek na 2 godziny, na potrzeby 2-godzinnego show muzycznego, które będzie jeździło po świecie i to było ogromne wyzwanie i było absolutnie super robotą. A teraz sobie bardzo chwalę, że mogę pracować przy 2-3 małych indykach i sobie po nich po prostu, jak to się mówi, podłubać, tak? Okej. Ale takiego drive'a, że chciałbyś zrobić mega CGI-owego, AAA-owego trailera i zapowiedzieć the next big thing, żeby to od ciebie wyszło spod twojego dłuta. Nie miałeś takiej fanaberii? Nie, bo wiesz co, to nadal jest praca outsourcingowa na sukces innych podmiotów, a wydaje mi się, że jak już, to bym wolał Next Big Thing zrobić u nas i wymyślić. Ty masz podobną, założę się, ambicję, żeby zrobić coś, co będzie przynajmniej troszkę big, chociaż fajne, małe small big thing, które wyjdzie od ciebie bezpośrednio, niż marzyć o takim CGI. Znaczy kiedyś na pewno marzyłem o zrobieniu takiego czegoś i chwaleniu się, tylko że wiesz jak to jest z CGI-ami i trailerami, one szybko przemijają strasznie. Niewiele z nich pamiętamy, a wydaje mi się, że tą energię lepiej włożyć w coś totalnie stojącego standalone, jak to się mówi, tak? Stojącego na swoich własnych nogach. Czy to będzie planszówka, czy to będzie gra wideo, czy to będzie krótki film, CGI na przykład, albo aktorski. No i tu wymienię w nieskończoność cokolwiek się jeszcze siedzi, nie? Czy to będą edycje fizyczne gier, na które nagle stwierdzi, że ja będę wydawał teraz fizyki ekskluzywne. To jest coś takiego, co mocujecie jako taki standalone producer. Nie jesteś już tylko tym outsourcem, czy to od PR-u, marketingu, czy wideo, nie? Okej. Oczywiście znowu nie ma nic złego w tym kompletnie, ale też już robię tyle lat, że można się znudzić i szukamy innych rzeczy, żeby robić coś innego, tak? Na wielu nogach chcemy stać, bo to wpłynie też w drugą stronę. Jak zrobimy sobie coś innego dla siebie, to potem nam się znowu będzie bardziej chciało zrobić jakiś trailer, no nie? I odbijanie. Szczególnie jak ktoś ma ADHD jeszcze, to w ogóle musi zmieniać non-stop. Okej. I ty tego ADHD prawie w ogóle nie masz, także to najważniejsze. Ja nie mam w ogóle. Znaczy, dla państwa, którzy mogą Kubę nie znać, to jest trochę bardziej ADHD in real life, także myślę, że projekt Wiedźminowy wyciągnął z ciebie wysokiej energii, bo przeważnie jesteś bardziej klik guy. Ale znowuż w tym nie ma nic złego i tym bardziej graty fajnego projektu. No i dobrze, porobiliście dużo różnych fajnych filmików dla głównie Polski, czy jak to wygląda grupa klientów twoja, tak holistycznie? Większość to polskie firmy? Czy jak to wygląda tak w tych perspektywie na 100 lat, tak bym powiedział?
Większość to polskie firmy. W ogóle, czy ty mi właśnie pojechałeś, że dzisiaj nie jestem nie mam flow? Przed chwilą? Nie, ja wręcz zaznaczyłem, że to nic złego. Po prostu jesteś przeważnie, jesteś bardziej energetic. Tak ja cię znam. Wiesz dlaczego? Bo wstaję teraz o 4-5 rano i pracuję do 12-13 kreatywnie i w zasadzie za godzinę powinienem iść spać, już jeść kolację. No to tak, to trochę ci pojechałem, no niech ci będzie, no. Możliwe, że tak jest. Możliwe, że projekt 3-miesięczny z Wiedźminem też trochę wyssał. Możliwe, że po prostu dzisiaj jest, wiesz, tutaj fajny ludzi z tobą. Natomiast co do klientów to jest tak, że rzeczywiście szukamy, wyciągamy łapki wszędzie na zewnątrz i mamy i w Stanach partnerów, i w Korei, z tego co pamiętam, południowej na szczęście. I gdzieś, wiesz co, nie wiem czy nie w Australii, bo te podmioty są pomieszane, bo wydawca, bo deweloper, bo co-developer, bo ekipa marketingowa, nie zależy dla kogo bezpośrednio pracujemy. Ale jest jeden z takich bardziej znanych może tytułów dla Souls-like fanów, no to był Salt and Sacrifice, wydane 2 lata temu albo 3 lata temu, sequel Salt and Sanctuary. I z tego co wiem, to dosyć popularny indyk jest. No to robiliśmy bezpośrednio dla deva, 2 bity marketingowe na Reveal i na launch. I w zasadzie cały czas gdzieś tam mamy kontakt. Dla amerykańskich podmiotów pracowaliśmy, ale w ogóle mam teraz taką pustkę, że nie pamiętam dla kogo i kiedy i gdzie. Ale Macie gdzieś ścianę chwały, czy nie bawicie się w takie rzeczy? nie mamy ściany chwały. Może powinienem mieć ścianę chwały. Może powinniśmy zrobić sobie na stronie w ogóle mnóstwo logotypów obcych firm i powiedzieć, że słuchajcie, o jacy jesteśmy, nie? Co w ogóle nie jest w moim stylu, ale może tak trzeba właśnie robić. Niemcy są też bardzo fajnym rynkiem, bardzo lubimy z Niemcami pracować. Tak, jest tego dużo brandów, można oszaleć, przez 11 tysięcy gier rocznie się wydaje na Steamie. To ja ci tylko odnośnie ściany chwały powiem, że jak ostatnim razem, nie wiem kiedy dokładnie, ale tam nie wiem, może 2 lata, 3 lata temu robiliśmy w firmie taką ściankę z logówkami, no i tam ich było powiedzmy parędziesiąt. To tak z połowę ich to trzeba było naprawdę się dokopać gdzieś tam, bo ja większości rzeczy nie pamiętałem i niewiele więcej osób, nawet tych, które faktycznie pracowały dla jakichś tam klientów, to gdzieś tam sobie odlatuje, bo jeśli kogoś robiłeś miesiąc albo 2, to pamiętasz to przez rok, 2, 3, no może 5 lat, nie? Ale po 7 to już nie. Więc dlatego sugeruję ścianę chwały nie dla boostowania się, ale dla archeologii i kulturoznawstwa, bo tak naprawdę za 3 lata nie będziesz pamiętał, co robiłeś te 7-8 lat temu. Tak, ku pamięci, co? Ku pamięci, tak. Tak. W ogóle ja pamiętam projekty bardziej od strony technicznej i co przy nich robiliśmy, a często nie pamiętam konkretnych podmiotów i to jest może większy problem. Natomiast mam czasami projekty do zwiastunów sprzed 10 lat i wyobraź sobie, że potrafi zajść taka sytuacja, że ktoś się odzywa o przeróbkę takiego zwiastunu. Po 10 latach najdalej miałem taki przypadek i ja miałem ten zwiastun i to gościu u siebie na dysku. To jest śmieszne, znaczy zwiastun, cały projekt do niego. Więc są i takie sytuacje. I wtedy jak otwierasz taki projekt, to widzisz siebie 10 lat młodszego i jakim byłeś i tutaj lecą, Boże, coś ty zrobił, chłopaku, nie? Co ty zrobiłeś? Jak to No wyglądało? jak się trzymają te twoje projekty sprzed paru lat? Tak ogólnie, przekrojowo. Było dobrze, a teraz jest lepiej, czy jakby zdarzały się nawet te ładnych, nie wiem, 7-8 lat temu dobre materiały, których dzisiaj się nie wstydzisz? No, zdarzają się takie, które mają prawie pod 10 na karku i nie wstydzę się ich w ogóle. I wiesz co, nie wiadomo w sumie od czego to zależy, bo jak sobie przypomnę, ile było godzin przesiedzianych nad konkretnymi rzeczami, albo ile razy były iterowane wewnętrznie i zewnętrznie z partnerem, nie ma żadnej zasady. To jest odkrycie roku. Nie ma. Czasami projekt, który był zrobiony w tydzień na kolanie, broni się po 5-6 latach nadal. Oczywiście gra się mogła zestarzeć, ale jakby co do meritum reklama, materiał bit marketingowy w ogóle. I to jest dziwne.
Pamiętam materiały, które wymuskaliśmy i w ogóle były rzeźbione nie wiadomo ile i lepiej do nich dzisiaj się nawet nie przyznawać, więc w ogóle nie ma żadnej zasady, mówię. To jest jakaś ruletka kompletna. Jest taki trailer do Layers of Fear na launcha, jak Layers 1 wychodziły z Early Access w lutym 2016. I odpalam ten zwiastun i mówię, kurczę, no poza tym, że z powodu niewiedzy technicznej spieprzyłem osobiście parę drobiazgów przy kompresji obrazu wtedy jeszcze, żeby było śmieszniej, to on jest spokojny, cały czas daje radę. I trudno powiedzieć, gdzie jest ta magia, tak jak ze wszystkim. Okej. A najgorszy trailer, do czego ci wyszedł? Jeśli pamiętasz oczywiście. Nie wiem, czy mogę powiedzieć też, czy powinienem. No to już jakby, jak nie, tak mi wpadło do głowy, nie, bo Wiesz co, najgorsze były niepublikowane prawdopodobnie. Okej. I to nie przez nas, nie dlatego, że my ich nie chcieliśmy opublikować, tylko dlatego, że partner ich nie opublikował. I szczerze mówiąc, teraz z chęcią nawet przywołam jedną sytuację, bo zrobiliśmy bardzo fajny beat do gry, która, nie mogę powiedzieć i nie chcę nawet mówić. to Nie chcę, możesz ogólnikami, jeśli chcesz. Jak nie, to nie. Bo przypuszczam, że to w marketingu jest częstsze niż tylko w trailerach, że nie możecie się dogadać, mimo że nic tego nie zwiastuje. Nie ma red flagów na początku współpracy. W ogóle nie ma ich do połowy nawet procesu, a nagle się pojawiają. To jest takie chore trochę, ale mniejsza. Ten materiał, ten beat marketingowy, wracam do niego. Zrobiliśmy beat marketingowy do gry, która nie miała normalnego beatu marketingowego wideo. Ona zawsze miała jakiś taki dziwny i nikt nie wiedział, jak się w tą grę gra, o czym ona jest, jaki jest jej scope, a była bardzo ładna. Moim zdaniem miała dobry budżet i miała olbrzymi potencjał. Więc my wyszliśmy z takim bitem bardzo sprzedawalnym, takim prostym, na maksa, bo tam było stawanie na głowę, jak tą grę pokazać, i tak naprawdę to pokazywanie w ten sposób nic nie dawało, więc my byliśmy, zróbcie tak, dopisaliśmy narrację i to nie był taki, wiesz, banalny, generyczny zwiastun, ale on był taki, jak to się mówi, amerykański, tak? Dopuszczenia na streamie i wiesz, wszyscy zrozumieją w ogóle tak, poznają scope, zajarają się i tak dalej. No i pierwsze co usłyszałem, to jest, że to jest generyczne właśnie, więc trzeba było to piłować. Piłowaliśmy to przez 3 miesiące do takiego stopnia, że kiedy zostało w końcu zaaprobowane i uznane za fajne, to nigdy nie zostało puszczone. Więc coś poszło bardzo nie tak i to są dziwne sytuacje, których ja nie potrafię do końca zrozumieć. Nie wiem, co się wydarzyło przy tym projekcie do dzisiaj. Gra wyszła fajna w ogóle, by the way, ale wiem, że nie miała jakoś, nie wiem, czy odniosła jakiś wielki sukces, ale moim zdaniem mogła nie odnieść tego wielkiego sprzedażowego sukcesu właśnie z tego powodu, że nie była jasno komunikowana. A my w komunikacji, jak to w komunikacji chodzi o jasność przekazu przede wszystkim. Jeżeli nie masz gry, której łatwo jest wymyślić ten unikatowy, dziwaczny beat marketingowy, standardowy przykład to jest Outer Worlds 2 CGI trailer sprzed 2 lat, reveal, gdzie narrator mówi, no teraz dajmy trochę strzelania, a teraz coś tam, na twoich oczach to się dzieje, że tam coś się strzela, bo tak mówi narrator. A teraz musi być takie coś w trailerze, żeby ludzie się dalej trzymali. A teraz dajmy taki hook, no nie? Jak nie masz tej unikatowej gry, bo Outer Worlds jest intertekstualną grą bardzo i ona sama z siebie robi jaja, to nie możesz próbować być Outer Worldsem, ale też po prostu jak nie masz pomysłu, jak on nie przychodzi przez tydzień, 2 ekipie marketingowej, to odpuśćcie i zróbcie jasny komunikat, czym jest ta gra, bo w ogóle jej nie sprzedacie. Natomiast to nie zawsze dociera i to jest taka bolesna sytuacja chyba, która dzisiaj jakoś widocznie ze mnie wyszła, że mam ochotę o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że trzeba w końcu zrobić jakieś takie porządne warsztaty może na digitalach, może gdzieś indziej, gdzie po prostu porozmawiajmy o komunikacji marketingowej. Nie jak się robi zwiastuny, notki prasowe i tak dalej, tylko jakby tak na poziomie meta ogólnym. Słuchajcie, macie coś do zakomunikowania. I wiesz, tutaj zrobić z tego zajęcia, nie? No to GDE jest tuż za rogiem, więc myślę, że warto. Mnie nie będzie, ale ciebie zachęcam, bo myślę, że chwycisz to fajnie. A powiedz mi, żeby mi wpadło teraz do głowy, jak już o meta mówiłeś i takim Outer Worldsowym podejściu. Jak podchodziłeś albo jak oceniałeś to, co robił na takim poziomie bardzo meta Devolver Digital ze swoimi showcase'ami i takim prześmiewczym SNL-owskim podejściem do robienia show w grach.
tak to nazwijmy, tak? Takich semi-Oscarów, ale po swojemu, więc w krzywym zwierciadle, ale jednocześnie, że wiemy, co robimy i dlaczego to robimy i trochę chcemy tym wszystkich ludzi przyciągnąć. Jak ta forma do ciebie docierała? Do mnie bardzo, bo akurat wtedy było to świeże przede wszystkim i Devolver wyciągał trochę indyki z takiej matni w ten sposób. Robił pop show AAA na skalę AAA dla małych gier i to było super. Poza tym to było dobrze zrealizowane. Ich trailery były w większości ciekawe i wtedy to było super. Potem zaczęła się era naśladownictw. I to już nie działało moim zdaniem, a teraz wjechała inna era zupełnie. Pomału wchodzi era bardziej arthouse'owa. Chcemy spokojniej teraz mówić o grach w komunikacjach, co ja też kupuję, bo ile można walić metalem, rockiem i techno jak Devolver. Ale wtedy niektóre ze zwiastunów, na przykład nie wiem, Devolver w końcu wydawał Dead Cells, czy dystrybuował Dead Cells, nie pamiętam. No, Nie. Czy whatever. nie pracował z Devolverem? W każdym razie Dead Cellsowe ze zwiastunów to miałem gdzieś w zakładce na zawsze. W tym sensie, że jak miałem ciężki dzień w pracy, to go puszczałem i on od razu mi otwierał, znowu przypominał, o co chodzi w trailerach. Rzeczy do Hotline'a gdzieś tam też. Oni robili też te live action trailery, ale live action nigdy do mnie nie przemawiało za bardzo, bo rzadko kiedy to się udaje. A to, że zrobisz faceta przebranego za postać z gry, no to niekoniecznie o to chodziło. To bardziej te materiały, gdzie aktor odpala w inscenizowanej scenie stary komputer i odpala shootera retro. No to bardziej w ten sposób. Ale tak, Devolver wtedy, powiedzmy, to już będzie prawie dekada temu, jak Devolver zaczął wjeżdżać z takimi rzeczami. No to było coś. I na pewno jestem pewien, nie będę okłamywał, że wiele inspiracji było z Devolvera czerpanych. Z Devolvera i z trailerów filmów lat 90. To był taki miks, który dzisiaj już mniej działa i dzisiaj trzeba się uspokoić, teraz trzeba przemyśleć, w jaki sposób teraz komunikujemy gry, że rzeczywiście walczyliśmy o uwagę pierwszych 5 sekund, a to jest tak naprawdę bzdura, bo jak coś jest arthouse'owe, to ludzie chcą to oglądać i oglądają te 10-sekundowe ładne ujęcia, jak masz ładną grę i bla i tak dalej, i tak dalej. Więc inaczej powiem ci, ja się złapałem na tym, że zostałem trochę w Devolverze jeszcze mentalnie i nasi partnerzy mi zwracają uwagę, że sobie może trochę let's slow down. Tak, zwolnimy ten beat i tak dalej. No bo co jest teraz twoim zdaniem on top, albo co jest hot shit right now? Biały kolor. Wideo, jeśli chodzi, tak bardziej, albo nie będzie w komunikacji. Biały kolor. Tak jest. Serio mówię, mam wrażenie, że co drugi endslate, jaki ostatnio robimy do trailera, to jest biały. Jest postać na białym tle. Nie wiem, czy to jest grubszy temat, ale tak. Ale tak, dobrze. Co jest na topie? Co jest na topie? Nie wiem. Na topie są 90'sy. Przełom 90. i 2000. Zapomnijmy o retro lat 80. syntezatorach. Wchodzimy w pop rocka i rocka 90'sowego, Soundgarden, grunge. To muzycznie oprawowo na poziomie ogólnym. Trzymajmy się 90'sów. Tutaj bardzo przed szereg wyszedł Draw Distance Serial Cleaners dwójką Serial Cleanersami, bo to było już 3 lata będą, jak to zostało wydane chyba. I to był jeden z takich gier osadzony już mocno w 90'sowym kinie. Ale na poziomie estetycznym 90'sy. Maraton jest dobrym przykładem też. Komunikuje się jako rzecz cyber 90'sowa. I jeśli chodzi o wizualki, te wszystkie dekale, to jest przez żywcem wzięte z Designers Republic i Wipeouta. Więc estetycznie to jest na topie, ale jakbyś mnie zapytał teraz tak trailerowo, czyste stricte, to nie wiem. Być może dlatego, że my jesteśmy świadkami, sami to robimy. My nie mam za bardzo czasu zastanawiać się, co my właściwie robimy. Okay. Nie no, bo jakby na poziomie meta jesteś w tym, więc robisz to, co jest tobą wokół ciebie, więc to tak. Rozumiem. Ja jakby też to tak dostrzegam, że faska trendowa, czy jakby estetyczna się przesunęła z przełomu lat 80. i 90. na chyba późne 90. i 2000. I pomimo, że to była też jakby krzykliwa epoka,
Ale Nieco inaczej krzykliwa, bo ona była oparta na maziach takich, wiesz, takim syfie wizualnym strasznie. Dlatego jak mówię o tym białym, to mi się te biały też kojarzy bardzo z Applami. Z Applami, nie z Oplami. Dużo powrotu takich Apple z lat 90., takiego designu typograficznego lat 90. Teraz jest to. W ogóle FIFA któraś, tak? 3 lata temu chyba zrobiła taką układkę, z której wszyscy się śmiali. Wygląda jakby FakeSforge zrobił prototyp dopiero pierwszy w 5 minut i tak już zostało, tak? A to był tak naprawdę jeden z pierwszych takich klocków, które oni dobrze czuli wtedy już, co się dzieje. Oni sami tak naprawdę przyczynili się do tego powrotu lat 90. no, w których zaczęło się wielkie EA, tak? Żeby nie było. Zaczęła się wielka FIFA generalnie od 98 i World Cupa tak naprawdę. FIFA 98 i World Cupa 98. Z superanckim soundtrackiem, który nie wiem, czy tam którakolwiek z FIF powtórzyła to kiedykolwiek, tak? Tak naprawdę. Nie wydaje mi się. A może wiesz, to młodsze pokolenia będą miały inne zdanie, bo wiadomo, dla nas to było ważne, byliśmy 12 lat wtedy, nie? Znaczy inaczej, jakby też podkreślmy, że to były dwie FIFA w jednej tak naprawdę, czy dwie FIFA tego samego roku, tak? Bo oddzielnie była World Cupowa, która miała ojej, już nie pamiętam jaki soundtrack, ale tak? Tak, a FIFA normalna miała Blura i Woohoo, więc... Albo odwrotnie, przepraszam, albo odwrotnie, już nie tak, pamiętam też. zaraz sprawdzimy, ale tak, nie ma tak jak stare dziady sobie pogadają. Ale dobrze, to na razie sobie zostawmy. Wiemy, co jest, wiemy, kim jesteś, skąd pochodzisz. Wróćmy może do aktualizacji, znaczy aktualności, czyli do digitali, na których nie byłeś, ale na pewno masz jakąś opinię. Więc cię spytam. Jakieś ploty słyszałeś o digitalach? Co tam było na digitalach i tak dalej? A wiesz co, ja śledziłem dosyć to czas na bieżąco na necie wszystkich i bardzo żałuję, że w tym roku nie byłem, czy tudzież nie byliśmy z moją małżonką kochaną, ale no czasem tak jest, że lenistwo i praca chyba zwycięża. Wiesz co, my pierwszy raz byłem w 2015, w zasadzie ta impreza na zawsze już pozostała na mapie. DD i GDE tak naprawdę z tych polskich eventów. I wiesz co, nigdy nie byłem na Gicu, bo zawsze wydawało mi się, że jest za zimno i mi się nie chce jechać tak do Poznania jesienią po prostu. Ale tak, DD uważam, że spełnia swoją rolę jako taki zbiorowy mesjasz, funkcja mesjanistyczna przez te wszystkie tutorowe speeche jest niesamowita. Ja tam dostałem kopa strasznego w 2015, bo był Brian Fargo. Miałem z nim wywiad wtedy z ramienia PSX-a, też przy okazji. On mi polecił świetną książkę Creativity Incorporated, napisaną przez założyciela Pixara. Ja ją przeczytałem i w ogóle tyle wyniosłem z tego DD, że przeczytałem tą książkę. Ona jest fajna, bo ona jest też o prowadzeniu firmy tak naprawdę. Prowadzeniu zespołu, feedbackowaniu się, wiesz, takich rzeczach. No i to wyniosłem z tego pierwszego DD, gdzie oczywiście było dużo innych rzeczy jeszcze ciekawych, bo Brian też miał swojego speecha zresztą. No i potem co roku tak naprawdę jeździłem na te speeche i na te oczywiście wieczorne jeszcze eventy, tudzież wczesnoranne, tudzież późnonocne, te mniej oficjalne. Jest to wspaniała impreza i tak. Ale cię nie było. Ale cię nie było. Tak. Wiesz co, przychodzę teraz z polskiego poletka Lords of the Fallen, platynuję, drugie zakończenie wczoraj zrobiłem, jeszcze zostało mi jedno i 6 pucharków, więc też honestly kręciłem się tak, że stwierdziłem, że nie ruszam się popołudniami z domu i napierdzielam. Tak, to jest absurd, tak. To jest tylko, again, mildly offensive dla największego eventu game devowego tej części Europy. Żartuję, tak naprawdę, wiesz co, są takie momenty, że ci się mniej chce gdzieś jechać i tak dalej. Pojedziemy sobie w przyszłym roku po prostu. Ale słyszałeś o tym, bo to w sumie nie wiem, czy się rozeszło wiralowo, ale o tym, co Radek Różnik mówił ze sceny Indie Awards, słyszałeś, tak? I chciałem nawet do tego trochę tutaj wypić i powiedzieć coś na ten temat. Proszę. Ale
No ja, to be honest, uważam, że Silent Hill 2 jako remake klasyfikuje się tak do remake'ów, jak klasyfikują się pewne remake'i, które dostały Oscara. I tak naprawdę są remake'ami filmów starszych o 30 lat. Jak Departed, który jest remake'iem starszego filmu, zresztą nawet nie amerykańskiego. Jak wiele innych filmów, które dostały po prostu Oscara, bo nikt już nie znał, nawet nie pamięta oryginałów. The Thing nie dostał Oscara, ale jest remake'iem filmu z 54 roku i tak dalej, i tak dalej. Silent Hill 2 jest tak dużym artystycznym osiągnięciem i nie mówię tego dlatego, że znam Piotrka, tylko po prostu uważam, że coś tu poszło trochę nie halo. Ale tak to jest ze statutami. Jak statut jest uchwalony, a potem się okazuje, że jednak rzeczywistość znowu spłatała figla i zrobiła coś, czego statut nie przewidział. No i organizatorzy nie mogą sobie zmieniać tak tych zasad chyba przyznawania nagród z dnia na dzień i tak dalej, więc już jest po ptakach i Silent Hill nie załapał się z żadnej kategorii. Natomiast ja uważam, że ta gra jest absolutnie chyba za zeszły rok, tak? To mi, nie wiem, czy, no, był Frostpunk 2, wiadomo, oczywiście, że wielką grą jest, tak? Ale gdzieś tam na ten Silent to jest chyba jedna z 3 może gier, czy 2, które są bardzo ważne w zeszłym roku na polskim rynku i nie dostał nic na DD. I uważam, że statut powinien przewidywać takie sytuacje. No właśnie, mówię, to nie jest jakaś mega wina organizatorów i jury i tak dalej. Tutaj jest rzeczywistość, a dokładnie Piotrek i Bluebird Team spłatali figla, no, robiąc coś, co na nowo zdefiniowało tą historię Silenta 2 tak naprawdę. To dla wszystkich Państwa, którzy może nie wiedzą, Bluebird Team, powtarzam to wszędzie, ale chyba szczerze w to trzeba wierzyć, jest teraz wybranym chłopcem polskiego game devu, tak przynajmniej się wydaje. I niestety nie dostali żadnej nagrody na Digital Dragons, bo ich Silent Hill 2 z zeszłego roku został uznany za niepełnoprawną grę. Tak de facto na to wyszło i nie został dopuszczony. Pomimo, tak jak tu Kuba przed chwilą powiedział, że właściwie powinien. I Radek Radróżnik, który szef One More Level wyszedł przy wręczaniu nagrody i wspomniał o tejże sytuacji z Blueberem, którego zresztą nie było w ogóle jako firmy na Digitalach, bo de facto zbojkotowali Digital Dragons, więc no trochę niesmak gdzieś tam pozostał. I z plotek na Digitalach to poza tą jedną, o której za chwilę powiem, to pierwsze było właśnie to, że no trochę przypał. Trochę przypał, że kilkudziesięciosobowa firma, która zrobiła grę, no remake'a, czy tam w cudzysłowie remake'a, jednej z największych gier w historii gier ever, zrobiła go zajebiście, tą grę. Ostatecznie nie mogła dostać nagrody because legal stuff, nie? I to wyglądało tak trochę niesmacznie. I już pomijając, że Bluebird jest z Krakowa, więc jakby nawet taki lokalny patriotyzm tutaj zawiódł. Więc to była jedna z takich dziwnych sytuacji na miejscu, ale jednocześnie pokazująca, że cokolwiek się nie dzieje, trochę Devi trzymają się razem. I twórcy wspierają się w tworzeniu, w kreacji i jednak w poszowaniu swoich własnych dzieł. Bo to, co Bluebird zrobił Silent Hillem, jest niemałym osiągnięciem, którego też jakby nie wiem, czy można było być pewnym, że to się uda w takiej skali na przykład. Jednocześnie jest to sukces globalny i w tym wypadku no, taki troszeczkę niedoceniony, delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo delikatnie mówiąc, niedoceniony, więc to sytuacja mega specyficzna i też trochę biznesowo niefajne, bo jak ja na to patrzę z boku, to takie trochę... Ja lubię digitale, też tam jestem od 10 lat i znam stamtąd ludzi, tak? Ale myślę, że mogę sobie, i to chyba jest oczywiste, tak?
że to nawet nie był strzał w kolano, tak? To prawie było jak strzelenie sobie w szyję i oczekiwanie, że kula akurat przejdzie na wylot i nie przestrzeli flaków albo mózgu przy okazji, tak? Absolutnie bez sensu ruch, który jest legalem, prawo prawem, ale jakby na sam koniec dnia liczy się the bigger picture, tak? A bigger picture jest taki, że doszło do pewnej formy niedelikatnego potraktowania jakiegoś takiego trochę wspólnego osiągnięcia branży jako takiej, tak? Bo Blu-ray jest jej częścią, ale też rozwija się w jakimś tam ekosystemie i trochę chyba część ludzi poczuła się tym brakiem nominacji czy zablokowaniem dotknięta tak, jakby to ich dotyczyło bezpośrednio. Tylko świadczy o tym, jak bardzo to było ważne dla wszystkich. No myślę, że cała branża, game devowa, która gry rzeczywiście robi, widzi i rozumie skalę tego przedsięwzięcia i sukcesu, jaki Silent Hill 2, nie tylko komercyjny sukces mi chodzi, ale także artystyczny, gameplayowy, całkowicie z każdej wajchy. Czym ta gra właściwie jest. Ale na pewno nie było żadnej złej woli po stronie jury, po stronie organizatorów, tylko po prostu przegapiliśmy moment, w którym weszliśmy jako branża o moment dziejowy, w którym jest kino, które się non-stop remake'uje i tak naprawdę branża już jest tak stara, nasza, powiedzmy, że ma 40 lat, 45, załóżmy 80 jako taki moment NES-owy, ten NES, tak? Bo przecież nie wiadomo, Do kolego 55, tak tylko. 45. Nie. NES. No dobra, No to dobra. nie Dobra. Anyway, wchodzimy w moment, w którym już zaczynamy często odwoływać się do starszych dzieł, bo one są niegrywalne i zaczynamy je przepisywać na nowo, robiąc z nich coś zupełnie nowego, używając starego brandu. Także tutaj odróżnijmy remake'i od remasterów, a te remake'i, tak jak pokazuje Silent Hill 2 remake, już coraz bardziej wyglądają zupełnie inaczej niż oryginały. To jest zupełnie nowa gra, więc trzeba to docenić, bo również dlatego, że to nie jest tylko przemysł artystyczny, więc będziemy doceniali wyłącznie nowe rzeczy, tylko stoi na kasie, bo przede wszystkim te gry się sprzedaje, one są do tego, żeby je sprzedać, więc trzeba to docenić. To nie będzie tak, że z dnia na dzień wszyscy teraz stwierdzą, że będą robili nowe IP-ki albo nowe sequele do istniejących IP-ków, ani remake'i, tak? No nie, no jak kurde, jest tyle gier czeka w kolejce, starych, niegrywalnych. Ja czekam szczerze mówiąc, czekam aż Bethesda stwierdzi, że zrobi remake Daggerfalla tak naprawdę. Czekam na ten moment. Po prostu pewnie jest to mega, wiesz, tak naprawdę musiałaby to być zupełnie nowa gra, ale mają gotowe story i tak dalej i tą legendę o tym, że to jest legendarny pierwszy, czy tam drugi, czy trzeci TES. Ale pierwszy, który miał taki otwarty świat i był tak super, więc zróbmy z niego grę. I o tej podstawie w ogóle cały marketing budujesz i tak dalej, tak? A tych gier jest pewnie w kolejce dziesiątki, jak nie setki, tak? Które można by przepisać na nowo, zupełnie zrobić. I co? Nie damy im nagrody, jeśli sprzeda się super i będzie doceniona? No, trzeba zmienić po prostu zasady przyznawania takich nagród. Tutaj Dungeons, starożytnie wejdę w słowo, ale Dungeons of the Amber skomentował, że teoretycznie taki Oblivion nowy tak, żeby się nie mógł załapać, mimo że przeniesie grę na inny silnik. I widzisz, to w ogóle sytuacja jest tak kompletnie nie-zero-jedynkowa, bo Oblivion podchodzi pod to, co ja mówię, a jednocześnie moim zdaniem jednak nie. Bo jednak nie jest to gra zupełnie na nowo zrobiona, dlatego że ona dla pizzu ma jeszcze zawarte wszystkie te błędy i te śmieszne sytuacje memiczne. I tak naprawdę został zaktualizowany system, silnik, trochę poprawiono walkę z tego, co wiem, tak? Zmieniono, żeby nie była taka sztywna. Ale generalnie to ciągle jest ta sama gra, a z drugiej strony nie. I tutaj, wiesz, to sytuacja jest strasznie niezero-jedynkowa, więc znowu, jakikolwiek statut byś nie wymyślił, to on tego nie obejmie. Za chwilę pojawi się inna Ja gra. tylko dodam, jako absolutny fan Obliviona i mega się bawiłem w nowej wersji, remasterowej czy remake'owej, whatever, ale tam widać w pierwszych minutach, że to jest nakładka. Bardzo duża, bardzo, bardzo obszerna, bardzo fajnie wyglądająca, ale nakładka, bo jak robisz sobie
twarz swojego bohatera, to ta pierwsza standardowa twarz, którą ci proponuje komputer, ona jest bardzo ładna, tak? I potem możesz sobie ją modyfikować, to ci wyjdzie, to wyjdzie. Ale możesz randomize, więc jakby ci wrzuca przypadkowe wariacje. I dam sobie obie ręce uciec. Niech ktoś mi znajdzie po przycisku randomize twarz bohatera, która wygląda ładnie. Tylko ta pierwsza jest zrobiona zajebiście, tak, w każdej tam rasie i wariacji płciowej, ale jak potem rzucasz random, to widać, że to się trochę rozjeżdża. To znaczy, że to było tylko tak on the surface fajnie, ale jakby dalej to jakby same. I To wiesz co, Mateusz, to może po prostu trzeba w końcu usystematyzować to i przyznawać nagrody stricte remasterom osobno i remake'om osobno. Jeśli w tym roku nie ma dobrego remastera, to jej nie przyznamy, a jeśli będzie, to doceńmy. I tak samo remake. Jeśli jest absolutnie sztosowy remake, który jest taki standalone, że zasługuje na nagrodę, dajmy ją. Bo tutaj nie ma złotego środka chyba. Wiadomo, można shootery, można gry podzielić na gatunki, można podzielić na kraje, whatever, a tymi remake'ami, remasterami będziemy na razie mieli problem. Też ze względu na specyfikę medium, które jest dosyć płynne cały czas i non-stop się rozwija na naszych oczach. Przez 20 lat kompletnie zmieniły się narzędzia. 20 lat w kinie pierwszych, czy tam pierwsze 40. No dobra, też szybko biegło, ale ostatnio już bardziej stoi, tak? Mamy coraz ostrzejszy obrazek, mamy IMAXa, a dobra, znowu się zmienia, bo mamy AI, dobra, czyli nie mamy racji w ogóle, wszystko leci. Pantarej. Meritum, tak, nie jesteśmy w stanie wszystkiego wystatutować na maksa i na sztywno określić. Są takie sytuacje. Ja po prostu, już podsumowując temat, uważam, że powinna być specjalna nagroda dla tej gry na evencie. I tyle. Okej. Dobrze, to teraz jeszcze jak się na sam koniec odniesiesz no ciężko może się odnieść było, ale jakie masz uczucie, jak ci mówię o tym, że drugą, myślę, że chyba już teraz semi-oficjalną, więc chyba tu żadnych NDA-ek nie rozwalę, których zresztą nie podpisywałem, ale są ploty o tym, czy były ploty, że nie wiadomo, czy będzie kolejna edycja Digital Dragons. No nie, to ja tego nie słyszałem i to byłoby bardzo smutne. Ja sobie takiej sytuacji absolutnie nie życzę, że nie ma Digital Dragons. No nie, to się nie ma prawa. Się nie godzisz. Nie, absolutnie nie wyrażam na to zgody i trzeba zadzwonić do prezydenta świata i powiedzieć mu, że nie ma takiej opcji, żeby to się nie wydarzy, że musi być TD i tyle, no. Chyba do prezydenta Game Devu, myślę, że trzeba najpierw. Kto jest prezydentem? Gaben? Who is president of Game Dev, tak? Gaben? Nie? No nie wiem, no jest paru kandydatów. Na polskim rynku też byś nie od razu wskazał. Nie, to jest Rada Cieni. Prymat. No nie może tak być. No myślę, że tutaj trzeba zrobić wszystko, tak? Ja powiem tak, to nie jest jakby, mówię, chociaż może to nie jest semi-official, albo bardziej nie-official, ale wielokrotnie od paru różnych osób gdzieś o tym słyszałem, że są jakieś tam zagrożenia, że nie wiadomo, co się wydarzy, że nie ma pewności i tak dalej, i tak dalej. No mówię, nie jest to w żaden sposób oficjalne stanowisko, nie wiem, co się wydarzy dalej, ale powiem szczerze, gdzieś tam na miejscu o tym od paru osób słyszałem, to trochę to uderza człowieka, że cokolwiek by tam się nie działo w środku, w organizacji, czy w budżecie, czy jakiekolwiek były opcje, albo nawet jeśli to tylko jakieś tam plotki, bo ktoś się gdzieś czymś przejmuje, to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której tego typu event z taką historią w takiej branży, jaką jest polska branża, jakie ma znaczenie globalnie, żeby wychodziło, że taki event jak Digitale sobie przestanie być, albo wręcz, że ma jakieś tam problemy, tak? Albo że ktoś
nie jest przekonany, bo rozumiem, że to pewnie taki trochę miks kilku, a jak nie kilkunastu różnych powodów. Ale na sam koniec... Wiemy dobrze, że tam są tak, są fundusze regionalne, są fundusze chyba krajowe i są fundusze europejskie i są różne decyzje, jest też polityka, ale jest też komercyjna strona, więc jest jakby już 5 czynników, które możemy, ja nie mówię, że któryś jest winny, tylko wymieniam, co może wpływać, tak? Ale jest też zmęczenie ludzkie, są też organizatorzy, może niektórzy mogą mieć dosyć, to więc kolejny jest czynnik, a jeszcze jest ten czynnik, że co do cecha, jakby jest to moim zdaniem chyba jedna z takich, albo jeśli nie największa taka impreza w Europie Środkowo-Wschodniej, na No którą jak w nie, zasadzie jak nie jedna z największych w Europie, tak? No bo tam dosłownie jest ile? No może na palcach jednej ręki można porównywalnej konferencji. nie porównujemy tego do Gamescomu, tak? Ale jest to Tak. na pewno chyba w top 5 Europy rzeczywiście. No i teraz co? Ona się nie odbędzie? Wiesz co, no jakbym miał dać jedną złotą radę, niepytany zupełnie o zdanie i opinię, bo nikogo to obchodzi, ale to w takich sytuacjach robimy. Zazwyczaj jak jest sytuacja zagrożenia, to się trochę skalujemy w dół, tak? I może trzeba jedną edycję zrobić skromniejszą. No nie wiem. Ja bym pewnie tak zrobił, może bym wrócił do zajezdni na rok, 2. I don't know. Ale na pewno nie uważam, że... No nie. Nie może tak być. Nie może tak być, tak. Tak mnie zrobiłeś, wiesz, zapytałeś o to DD, ja ci powiedziałem, że no nie byliśmy i tak dalej, a potem powiedziałeś mi, a teraz nie będzie już DD. I żałuj, że nie pojechałeś w tym roku. Widzisz? Żałuj sobie. Widzisz, takie się cieszyłeś, że pograłeś sobie w grę w tym czasie, posiedziałeś z kotami, ciepło było, nie siedziałeś tam na tym chłodzie, tak, ze wszystkimi. Masz, zobacz. Ale ty też nie byłeś. Ty byłeś. Nie, no, Byłem, ale teraz żałuję, że byłem. Tak, wolałbym, żeby to było takie zdalnie, żebyśmy sobie pogadali, no jak tam były digitalne, chyba spoko, no coś tam Radek gadał, a nie, no ale luz, no. Sorry, wiesz co, bo już tutaj rozpędziłem się, tak, oczywiście. Męczony jestem już po prostu po robocie, tak. Dzisiaj robiłem dzisiaj mega zwiastun do Indyka, znaczy mega zwiastun, mega ważny, nie wiem czy mega będzie zwiastun, czy wyszedł, ale dzisiaj zamknęliśmy być może część kreatywną i mogę być faktycznie trochę wyprane. Jest, wiesz, wbrew pozorom dużo rzeczy nadal robię sam i lubię to robić. To nie jest tak, że sobie siedzę i gram w Heroesy, czyli prowadzę firmę, tylko sobie tam gdzieś na te bitwy też bezpośrednio na konia wsiadam i sobie tłukę, sam sobie dłubię, bo lubię to robić po prostu. Więc pół dnia management, pół dnia montażu albo wymyślania rzeczy. No i bardzo fajnie. Żeby nie było może te plotki o końcu czy problemach, bo to tak naprawdę ciężko wychwycić. Może są przedwczesne albo tak naprawdę się nie ziszczą w żaden sposób. Tak, żeśmy sobie tego, że plotki o śmierci DD były przedwczesne, tak, i wyolbrzymione, cytując, parafrazując klasykę gatunku. Tak Bo jest. może to nie śmierć, a tak jak mówisz, redukcja, bo coś tam, tak? Która tak naprawdę, jak to było w Matrixie, tak? Są poziomy przetrwania, na które jesteśmy w stanie się zgodzić, jak to powiedziała maszyna. Więc myślę, że dla nas dzisiaj czy nam trzeba ICE, wielki konferencyjny ośrodek do zrobienia digitali? To wiesz, na pewno ICE jest mega prestiżowe i na pewno przyciąga większe nazwiska, ale teraz skoro ta impreza już ma taki, no ma renomę, no to może wcale nic się nie stanie, jeśli się trochę zeskalujemy wiesz, w dół i pójdziemy do jakiegoś innego miejsca i tyle. Przetrzymamy burzę, szturm und drang, czy też niedobory finansowe, czy jakikolwiek inny jest czynnik za tym stojący, bo ja nie znam się, spekuluję, właściwie od ciebie dowiedziałem, cokolwiek, być może. Nie ma sprawy, proszę bardzo. Ale tak, no myślę, że zredukować troszeczkę siebie i skalę i nic się nie stanie złego. Zajezdnia była fajna. No właśnie, ja też lubiłem zajezdnię. Nawet before party nie było w zajezdni, co też jakby było trochę... Bo było na dworcu ta niedzielna, pick-upowa imprezka. I ten brak zajezdni jakby, no, był zauważalny.
Ale jednocześnie to, co do Państwa ładnie powiedziałeś, tak? Damy radę i będzie też fajnie, jak zejdziemy niżej i sobie poradzimy. Więc może też taki duch pozytywnego supportu. Tak czy siak będziemy. O, w ten sposób. Myślę, że to jest dobra odezwa do Digitali. Tegoroczne DD było chyba tak dobre, że wydaje mi się, wierzę w to, że ktoś rozsiewa te plotki z organizatorów specjalnie, żeby tacy jak ja za rok przyjechali, a nie olewali, żeby dorzucili się finansowo do tej imprezy poprzez zakup biletu. Ja tak a nie, naprawdę że żadnych plotek nie było, tylko mi nagadali, żebym ja tobie przekazał, a ty żebyś... wszystkim przekazywał, co nie przyjechali. Widzicie, co straciliście, zobaczcie, a nie będzie w przyszłym roku, to już w ogóle nie zobaczycie, nie? Ja tych, którzy nie byli, ja właśnie wytrakowałem i z nimi tylko będą teraz odcinki i będę im wszystkim mówił, że... A Digitali już nie będzie, widzisz? A miałeś być. Nie ma siedzenia w domu w maju, nie ma grania w gierki. No tak, to tak powinno być, że powinniśmy wychodzić do ludzi. Ale było zimno, więc w sumie... Nie, właśnie, no, dlatego trochę tak miałem, dobrze mi się grało w ten weekend w domu. Ale żeby nie było, to nie było tak, że te lordsy przeważyły. Ja się trochę śmieję, po prostu mam fazę na lordsy teraz i uważam, że to jest fajny Souls-like jako entry point i będę teraz tutaj ewangelistą lordsów po wersji 2.0, po update'cie, to jest naprawdę znakomita gra. I jest chyba najniższym możliwym entry, takim pół entry, jak to się mówi, entry, wiesz, levelem, whatever, entry pointem dla ludzi, którzy chcą spróbować sobie Souls-like'ów, takich pełnowymiarowych 3D mrocznych. No to ta gra jest idealna, bo ona jest wyważona tak do 3/4 i szczerze polecam ten produkt, tak, mimo że nic do niego nie zrobiliśmy, nie miałem z nim nic wspólnego, ani żadnego trailerka, ani nic. Zagrywam się już trzeci tydzień, 100 godzin, 60 parę pucharków tam już prawie mam. No i That's dobrze. it. Kolejny dobry produkt polski. jest. I po prostu dobry. Okej, dziękuję Ci bardzo, bo sporo dzisiaj udało się poruszyć rzeczy. Ale też z tej perspektywy bardziej artowej, co mi się zawsze podoba. A ten biznes gdzieś tam przemykał w międzyczasie. Powiedz mi, bo na koniec gościu, to proszę swoją predykcję, jak widzisz biznesowo, ale możesz nie tylko biznesowo, gdzieś tam najbliższe 2-3 lata dla naszej branży i polskiej, i zagranicznej. Jak to u Ciebie w głowie się układa? Optymalizacja poprzez wykorzystywanie AI, tylko i wyłącznie. Dosłownie dzisiaj o tym gadaliśmy też sami, że wyszło VO trójka od Google'a i od razu mi się lampka zapaliła, kurde, no to teraz już rzeczywiście możemy dużo rzeczy generować sami, ale to jeszcze nie jest to, bo jeszcze tam w demie, które VO przedstawiło, jest multum miejsc, które chciałbym dotweakować. I teraz pytanie, czy soft na to pozwoli. On jeszcze na to nie pozwoli. Wykminiliśmy sobie, jak można by zrobić, żeby pozwalał. I tu wchodzą już techniki 3D i tak dalej. I tweakowanie tego wymagałoby dostania source code'u tego obrazka, jakkolwiek został wygenerowany. Ale to nadal nie redukuje, jakby to nadal nie usuwa jeszcze człowieka. Najbliższe 2-3 lata to uważam, że będziemy optymalizowali. I nie mówię tutaj o zwolnieniach, bo nie będzie potrzebne tyle artowców. Tylko mówię o tym, że sami artowcy będą wykorzystywali sobie tool do AI, żeby przyspieszyć tak zwaną głupią robotę, czyli cały podkład, przygotowanie tego canvasa do prawdziwej frajdy, czyli do robienia rzeczy kreatywnej. Do tego AI się znakomicie już teraz nadaje, a będzie nadawać się coraz bardziej, więc to jest jedno. Gry będą coraz bogatsze w asety, bo jak zrobisz sobie jeden itemik, który będzie autorski, zrobiony przez artowca, no to będziesz mógł go zmultiplikować prawdopodobnie za 3 lata na 10-20 różnych mutacji, które będą podobne, ale nie takie same. No i komputery i procesory też pozwolą na to, żeby tych itemów i asetów było więcej w samych grach. Więc tutaj w tym kierunku, ale co za 50 lat, to nie wiem, najwyżej będziemy wszyscy głodni i bezrobotni, jakby wszyscy totalnie, no bo jeżeli AI zabierze robotę jakiejś 2/3 populacji Ziemi, no to już w tym momencie mamy kolaps globalny, więc to się musi zatrzymać w jakiś sposób, prawdopodobnie legalny, prawny, bo w przeciwnym wypadku Global Revolution, płonące miasta i głód na ulicach, po prostu wściekli ludzie, no bo poza tym kto będzie kupował te wszystkie dobra pakowane i dobra cyfrowe i to je będzie oglądał, jakiego nie będzie już stać, bo nikt nie będzie miał pracy, tak? No to jakby
temu na pewno trzeba w ten sposób, ktoś na to już wpadł i myśli sobie, no kurde, nie możemy iść tutaj AIDS całkowicie, no bo nikt nie kupi naszych dóbr, no więc to się samo moim zdaniem wyreguluje. Jestem akurat pozytywnie nastawiony. Ale w wariancie B mamy kolaps, tak? Wszyscy zginiemy totalnie jakby i to już szybko bardzo. Tylko, że no, istniejemy już na tyle długo, przeżyliśmy jako ludzkość tyle tysięcy lat, że zatkaliśmy dziurę ozonową w latach 90. Teraz walczymy jeszcze z globalnym ociepleniem, do którego przypomnę AI się przyczynia, bo komputery chłodzą się przecież i grzeją się na potęgę, a muszą się jeszcze czymś chłodzić, a wody jest coraz mniej. Więc wydaje mi się, że ten system znowu się sam naprostuje. I to jest moja myśl, tak? The future is bright. I wear okulary dzisiaj, bo widzę bright future i to nie jest grzyb atomowy jeszcze, tak? Jeszcze na razie widzę, że jest bright. Zobaczmy, jak będzie za rok, dwa. Okej, to drugą rzecz, którą proszę, to powiedzenie, co by się radził dla młodych wchodzących w branżę game devową. Trochę już z tego powiedziałeś, Future is Bright, ale poza tym, co radzić dla młodych wchodzących, dla zoomerów i nie tylko, dla tych jeszcze bardzo nie dziadów? Po pierwsze, nie dawać się wykorzystywać nikomu. Totalnie. To jest jakby pierwsze. Nikt nie ma prawa ingerować w twoje godziny pracy, jakoś zmuszać cię do pracy bardzo późnych i tak dalej. Chyba że sam chcesz pokręczować, to jest zupełnie inna sytuacja. Tak? To jest jak złota. Nie wiem jaka, czy to jest złota rada. To jest moja rada podstawowa dla wszystkich, bo wiem, co ja i mój team, co my przeszliśmy z różnymi ludźmi dawniej, zanim zaczęliśmy w ogóle razem pracować. Ale druga jest taka, że nieważne, czy jesteś koderem, artowcem, storytellerem i tak dalej, korzystaj z narzędzi AI, ucz się już ich dzisiaj i wykorzystuj je w pracy, żeby przejść ten etap jakby w robieniu projektu ten podstawowy, bo AI pomoże to przyspieszyć i właśnie porozłożyć sobie ten canvas, to płótno do malowania za pomocą AI i zabrać się szybciej do samego malowania i pisania i komponowania i tak dalej. I na dziś dzień jeszcze komputer nie umie wygenerować takich fajnych rzeczy jak ludzie, a w momencie jak będzie umiał, to i tak będzie za późno, i tak będzie global collapse i wszyscy będziemy bez pracy, więc nie bójmy się narzędzi, takich tuli właśnie, my sami z nich korzystamy coraz szerzej. Przykładowo robocze VO do trailera to generujemy w tym momencie wszystkie przez AI, ale cały czas finalne musi być aktorskie i na razie nie ma od tego, nie ma odwrotu, nie ma w ogóle mowy. Poza jedną sytuacją, gdzie deweloper, i to zresztą nie polski, używał VO generated przez AI w swojej grze, więc również było w trailerze. Dla mnie jest ten human czynnik bardzo ważny, bo jakby wydaje mi się, że nie chodzi wyłącznie w życiu o wzrost nieustanny i nieustanne poszerzanie majątku i władzy, ale również o to, żeby jednak pozostać człowiekiem, albo przynajmniej żywym człowiekiem jeszcze. To jest to wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Żyjmy i nie klęczujmy, albo żyjmy i róbmy coś fajnego. Dziękuję ci bardzo, Kubo, za fajnie udało się wycisnąć coś niecodziennego z naszych tematyk dzisiejszych. Powodzonka życzę w kolejnych dziesiątkach tematów, setkach do zrobienia, których za dekadę nie będziesz pamiętał. Ale to chyba dobrze do pewnego momentu. I cóż, trzymamy kciuki za digitale i za kategorię remake, remaster na przyszłorocznych digitalach. I cóż, dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów i miłego dnia, miłego weekendu nadchodzącego. Dobrze. I widzimy się na GDA. No nie widzimy, nie no musisz przyjechać, bo ja ci potem powiem, że było ostatnie. O. Nie przyjadę, bo mam urlop z rodziną, więc trochę ciężko, wiesz, rzucić jedno dla drugiego. Ale tak, przynieś mi jak najlepsze plotki po GDE gdzieś tam w tym lipcu. Dziękuję ci. Dobrze. Trzymaj się. Dziękuję, trzymaj się. Cześć. Cześć wszystkim. Trzymajcie się. Hej.